Ja uważam, iż wojna, która trwa na Ukrainie, jest wojną transformującą i to transformującą porządek o wymiarze globalnym. To znaczy, stare czasy już nie wrócą, nowy porządek będzie się kształtował. Jest kwestią dyskusji, czy to kształtowanie się nowego porządku zajmie najbliższe 15-20 lat. Niektórzy rosyjscy eksperci, na przykład Sergiej Karaganow, uważają, że to będzie 12-15 lat, że wchodzimy w fazę turbulencji, w fazę wojen, w fazę konfliktów, a niewykluczone, że w fazę starcia globalnego. Ale właściwie pewien rys wspólny między ekspertami i politykami rosyjskimi, ale też i paradoksalnie między ekspertami i politykami amerykańskimi, bo proszę zwrócić uwagę na to, co mówił Joe Biden w Warszawie. On mówił, że stoimy na progu decyzji, które uporządkują ład na najbliższe 3 pokolenia. Ukształtują pewien system, w którym będą żyły również dzieci naszych dzieci. I tu się odwoływał do przyszłorocznej rocznicy 75. powołania Paktu Północnoatlantyckiego, mówiąc, że rozpoczyna się pewien proces podejmowania decyzji w świecie Zachodu, który potrwa 4-5 lat i będzie miał podobne skutki, podobny wymiar, co ta decyzja z roku 49, kiedy Pakt Północnoatlantycki powoływano. Więc w tym sensie tu jest zadziwiająca zgodność. To znaczy i politycy rosyjscy, i eksperci, i politycy amerykańscy uważają, że wchodzimy w fazę kształtowania się nowego porządku globalnego. Jaki on będzie miał kształt, to pewnie jeszcze o tym powiemy. Natomiast dzisiaj jedno już jest pewne, czyli stare czasy nie wrócą. Nie wróci porządek kolektywny, nie wróci stabilność porządku kolektywnego, która została zakwestionowana w momencie, kiedy Putin wydał rozkaz agresji. Będzie jakiś nowy porządek, albo tego porządku nie będzie, co też jest jednym z możliwych scenariuszy. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na jedną kwestię związaną z podpisanym w Moskwie porozumieniem czy raczej oświadczeniem, wspólnym oświadczeniem o pogłębionej współpracy między Chinami a Rosją. To jest długi dokument umieszczony na stronie Kremla, również po angielsku, w związku z tym każdy może przeczytać, ale w moim odczuciu tam jest jedna istotna kwestia. Mianowicie tam znajduje się wprost sformułowany zapis mówiący o tym, że zarówno Chiny, jak i Rosja w ramach interpretacji traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej uważają, iż państwa dysponujące potencjałem jądrowym nie powinny dyslokować tego potencjału poza własne granice. I to jest niemal wprost powtórzony zapis z tak zwanej propozycji traktatu pokojowego Rosja-Stany Zjednoczone, którą Władimir Putin ogłosił 19 grudnia 2021 roku, a potem, jak wiadomo, rozpoczął wojnę na Ukrainie, również między innymi z tego powodu, że te propozycje zostały odrzucone. Umieszczenie tego zapisu we wspólnej deklaracji wskazuje na to, taka jest moja interpretacja, że co do zasadniczych celów strategicznych pozycja chińska i pozycja rosyjska są zbieżne. Mogą być różne interesy taktyczne. Ukraina, według tego jak ja odczytuję ten dokument, została jak gdyby pozostawiona pewnej swobodnej rozgrywce sił i pozostawiona została w domenie rosyjskiej, bo ja nie znajduję argumentów na uzasadnienie tezy, że Chińczycy będą chcieli aktywnie angażować się w zakończenie, dlatego że moim zdaniem oni osiągnęli znaczące sukcesy o charakterze strategicznym, w gruncie rzeczy sprowadzając Rosję do roli zaplecza surowcowego Chin i do roli junior partnera Chin. I tak jak ja obserwuję rosyjską debatę publiczną i rosyjskie opinie ekspertów, to już w połowie ubiegłego roku tam się zarysował taki dość wyraźny nurt
opiniotwórczy, mówiący o tym, że w gruncie rzeczy, jeśli Rosja ma do wyboru zagładę państwowości, bo tak się traktuje wojnę, którą oni prowadzą. Oni uważają, że jeżeli wojnę przegrają, to może mieć miejsce kryzys Federacji Rosyjskiej i państwowość rosyjska może przestać istnieć w takim kształcie, w jakim ona dzisiaj funkcjonuje. A zatem nie mówimy już o wojnie imperialnej, ale mówimy w ich rozumieniu o wojnie obronnej. To dlatego między innymi Putin mówi, że Rosja jest państwem broniącym się przed agresją Zachodu. Jakkolwiek dla nas brzmi to paradoksalnie albo wręcz absurdalnie. Natomiast w rosyjskim myśleniu kształtował się w związku z takim rozumieniem tej wojny, ukształtowało się przekonanie, że jeżeli mamy do wyboru albo stać się junior partnerem Chin, czyli w gruncie rzeczy powrócić do roli państwa, jakim Wielkie Księstwo Moskiewskie było wtedy, kiedy uznawało zwierzchność Ordy, albo ryzykować zagładę państwową, to ta opcja prochińska jest opcją lepszą, racjonalną i dającą paradoksalnie większe szanse. Z tego jest wyprowadzony w Rosji kolejny ważny wniosek, a mianowicie Rosja przygotowuje się do długiej wojny. To nie jest tak, że Rosja chciałaby przeprowadzić ofensywę czy uderzenie na cele na Ukrainie i zakończyć ten konflikt, nawet jeśli z powodów taktycznych czy operacyjnych z takimi działaniami będziemy mieli do czynienia. W ich rozumieniu, i oni komunikują to w sposób dość czytelny, wojna będzie miała charakter długi, wieloletni, nie skończy się na Ukrainie, dlatego że w grze jest nie tylko istnienie państwa rosyjskiego, ale nowy porządek globalny. I wracam do tej kwestii zapisów w deklaracji, dlatego że te zapisy podzielane przez Chiny i przez Rosję w gruncie rzeczy, gdyby je przyjęto, mówią o tym, że parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych nad Europą powinien zostać zwinięty, bo to jest bezpośrednia konsekwencja mówienia o tym, że państwa dysponujące bronią jądrową nie powinny jej dyslokować poza swoje granice. A z tego wyłania się wizja wspólnego działania na rzecz wasalizacji Europy. I tutaj oczywiście możemy dyskutować, jaki ma kształt polityka chińska. Czy Chińczycy uznają partnerstwo rosyjskie w tym obszarze? Ja uważam, że w ramach tej relacji patron, państwo podległe, ale jednak dość regionalnie znaczące, Chińczycy będą akceptowali to, co Rosja chce osiągnąć. Rosjanie uważają, iż oni o własnych siłach wygrają wojnę na Ukrainie, bo Zachód nie będzie w stanie tak długo kontynuować wspierania sił zbrojnych Ukrainy z wielu różnych powodów. Oni uważają, że są przygotowani finansowo, przestawiają przemysł na potrzeby obronne, nastąpiła konsolidacja społeczna wokół reżimu i wokół celów wojennych. Społeczeństwo cechuje się większą odpornością niż społeczeństwa Zachodu i Rosja ma jeden podstawowy atut, którego nie ma Ukraina i nie ma Zachód. Mianowicie Rosja walczy sama, a w związku z tym nie podlega tym problemom, którym podlegają wszystkie układy koalicyjne, w których rachunek sił i rachunek interesów jest czynnikiem potencjalnie i opóźniającym działanie, to zresztą obserwujemy, jeśli chodzi o dostawy broni, i te różnice rachunku sił mogą doprowadzić do podziału koalicji i osłabienia strony walczącej. Rosjanie uważają, że to jest ich atut, tylko muszą się w odpowiedni sposób zmobilizować. I oni się już zmobilizowali. Oni się przygotowali do wojny, która będzie trwała dłuższy czas i niewykluczone, że rozleje się czy obejmie różne państwa. Oni to dzisiaj robią. Oni już ten próg przeszli i dlatego godzą się na rolę junior partnera w relacji z Chinami, że nie mogą sobie otwierać flanki od strony chińskiej. Znaczy, to jest
zgoda na tą podległość nie ma tylko i wyłącznie wymiaru ekonomicznego, choć też taki wymiar ma. Ze strategicznego punktu widzenia, tak jak to wynika z wielu opinii rosyjskich ekspertów, to oznacza, że Rosja ma zabezpieczone tyły, a w związku z tym może koncentrować swój potencjał wojskowy w części europejskiej. To dlatego wschodni okręg wojskowy został w gruncie rzeczy przerzucony na zachód i walczy dzisiaj na Ukrainie. To jest element przygotowywania się do długiej, kosztownej wojny, ale Rosja uważa, że tę wojnę wygra. Ja uważam, że jej dzisiaj nie przegrywa. Nie podzielam optymizmu większości naszych korespondentów. Uważam, że Rosja wojnę może wygrać. Uważam, że Ukraina jest państwem, które jest w sposób znacząco już osłabionym. Uważam, że Rosja traktuje Ukrainę i Polskę jako jedną geostrategiczną całość, a to oznacza, że jeżeli będzie chciała kontrolować czy podporządkować sobie Ukrainę, to musi uderzyć w Polskę, uderzyć niekoniecznie agresją wojskową, ale również destabilizując sytuację. I uważam, że Rosja się do tego przygotowuje. W myśleniu rosyjskim oni używają takiej metafory, która nam się wydaje paradoksalna, bo my myślimy, że obecność amerykańska w Polsce, mam na myśli obecność wojskową doprowadzi Polskę do sytuacji, którą w przeszłości odgrywały Niemcy Zachodnie. Głównej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych, w związku z tym państwa silnego i państwa bronionego. Ja nie wykluczam, że tak się może stać, choć na razie nie ma przesłanek, żeby Amerykanie chcieli tak znacząco zwiększyć tu swoją obecność, ale Rosjanie mówią, że ich celem jest w gruncie rzeczy doprowadzenie do sytuacji przypominającej Afganistan i będący zapleczem dla walczącego Afganistanu Pakistan. Tym Pakistanem miałaby być Polska, państwo osłabione, zdestabilizowane, poddane agresywnej presji, asymetrycznej często, czyli poniżej progu wojny. Natomiast Ukraina już jest w gruncie rzeczy Afganistanem, bo jest państwem zdestruowanym w sposób dramatyczny. To może będzie czas o tym powiedzieć, ale na tej podstawie oni uważają, że faktycznie rozbrajają Ukrainę, faktycznie tworzą z Ukrainy strefę buforową, czyli pustynną w gruncie rzeczy, trochę przypominającą Syrię, być może Afganistan. No i żeby zakonserwować ten porządek, trzeba się nie tylko zabezpieczyć na skrzydłach, czyli mieć spokój od strony granicy chińskiej, ale trzeba również znacząco osłabić państwo, od którego wola oporu Ukrainy zależy, czyli w tym wypadku. Ja mówiłem o tej wizji zwinięcia parasola nuklearnego Stanów Zjednoczonych nad Europą. Chińczycy, również Rosjanie, uzupełniają to wizją bipolarnego porządku globalnego, regionalnych porozumień w zakresie gospodarki i regionalnych systemów rozliczeniowych. Te regionalne systemy rozliczeniowe są o tyle oczywiście istotne, że to podważa dominantę czy dominację dolara w systemach, w handlu międzynarodowym. I tu oczywiście przewaga tych, którzy chcą to naruszyć, jest o tyle istotna, że wystarczy wdrożenie własnych rozwiązań, nawet niekoniecznie trzeba walczyć z obecnym systemem, po to, żeby osłabić rywali. Chińczycy to przecież robią. Putin mówił o tym, że 65% rozliczeń między Chinami a Rosją już odbywa się w juanie. Arabia Saudyjska rozlicza się z Chinami również w juanach. Prezydent Lula Brazylii zainicjował rozmowy z Argentyną, państwem chyba najbardziej prorosyjskim obok Wenezueli w południowej Ameryce, na rzecz powołania wspólnej waluty, która docelowo miałaby być walutą rozliczeniową całej Ameryki Łacińskiej. W związku z tym te procesy zostały już zainicjowane i to też pokazuje pewną chińską, moim zdaniem, strategię, która jest strategią wielowymiarową i dążącą do osłabienia przeciwnika tam, gdzie on ma słabe punkty, tam, gdzie on ma słabe strony. Proszę zwrócić uwagę na źródła
kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych. Upadł 16 pod względem wielkości bank amerykański. Upadł nie dlatego, że inwestowano w ryzykowne papiery dłużne, tak jak w 2008 roku, tylko upadł dlatego, że z jednej strony była ekspozycja na papiery skarbowe rezerwy federalnej, których wartość rynkowa bardzo spadła w związku z polityką podnoszenia stóp, ale z drugiej strony dlatego, że zaczęły się oznaki paniki i runu na banki. To między innymi z tego powodu rząd Wielkiej Brytanii podjął niedawno, kilka dni temu, decyzję o blokowaniu TikToka i żądaniu wyjścia pracowników sektora publicznego z tego rodzaju aplikacji. Dlatego, że tu się spotykają dwa elementy. Element pewnej presji i możliwości finansowej i element możliwości wywierania wpływu na opinię publiczną. Co jeszcze jest dodatkowo wzmacniane, tak jak się ocenia, no faktem rozwoju elektronicznych form płatności i transferu pieniędzy, co ułatwia przenoszenie lokat. Z ostatnich badań uczonych amerykańskich wynika, że w sytuacji znacznie gorszej niż Silicon Valley Bank jest gdzieś około 20% amerykańskiego sektora bankowego, szczególnie jeśli chodzi o te banki niewielkie. To pokazuje, że ta presja ze strony również Chin, skoordynowana z presją ze strony Rosji, tylko być może w innych obszarach, będzie narastała i tu ja bym nie był optymistą i nie twierdził, że to się skończy. To będzie daleko idąca próba destabilizacji całego systemu zachodniego. I teraz wracając do kwestii polityki wobec Ukrainy. To, co pan profesor Góralczyk powiedział, to jest wyraźne i precyzyjne zdefiniowanie interesu chińskiego, jak zakończenie wojny na Ukrainie może służyć interesom chińskim, również ze względu na strategiczne napięcia w świecie atlantyckim. No inne są interesy Niemiec, Hiszpania też ma przecież spore długi. Chińczycy wykupili długi Hiszpanii, niż Stany Zjednoczone. Tu są już dość wyraźne pęknięcia. Nie bez powodu amerykańscy eksperci, tacy jak, nie wiem, Andrew Michta chociażby, mówią o tym, że to od charakteru polityki wobec Chin, Europy Zachodniej będzie zależał kształt relacji atlantyckich. Bo to jest kwestia jakby strategicznie istotna dla Stanów Zjednoczonych. A w związku z tym tu będą wzmacniane napięcia i paradoksalnie to dzisiaj Ameryce zależy na kontynuowaniu wojny na Ukrainie bardziej niż Niemcom i Chińczykom. To z tego powodu Niemcy ociągają się ze znaczącym wzrostem pomocy wojskowej. Tylko problem z naszej perspektywy, tak jak ja to odczytuję, to już ostatnie zdanie, polega na tym, że my w każdym rozwiązaniu tracimy. W rozwiązaniu przedłużającej się wojny tracimy dlatego, że Ukraina podlega destrukcji i graniczymy z państwem bardzo słabym i potencjalnie zdestabilizowanym, a w sytuacji zakończenia wojny być może będziemy mieli do czynienia z przemodelowaniem całego porządku w Europie. Jest tylko jedno rozwiązanie, które nie zostało podjęte i tej decyzji jeszcze nie ma, a w świecie eksperckim w Stanach Zjednoczonych już się o tym głośno mówi. To jest rozwiązanie znaczącego wejścia wojskowego Stanów Zjednoczonych i państw związanych ze Stanami Zjednoczonymi na Ukrainę po tym, jak wojna albo zastygnie, bo strony nie będą miały siły, albo ulegnie jakiejś formule zakończenia w stylu koreańskim. Tylko problemem, moim zdaniem, dzisiaj administracji amerykańskiej, ale też i polskiej, jest to, że zdaje się nikt nie jest zdolny do podjęcia takiej decyzji i zakomunikowania wyborcom, że trzeba będzie wysłać wojsko na Ukrainę po to, żeby obronić pokój. A jeżeli tego się nie zrobi, to uruchomione będą te scenariusze, o których mówiliśmy i otrzymamy w związku z tym zupełnie inny porządek i regionalny, i globalny.